Jakie konsekwencje powinni ponieść posłowie, którzy wwieźli w bagażniku ludzi na teren Sejmu? I jakie konsekwencje powinny ponieść osoby, które awanturują się pod Sejmem? No jak to? Jak pan Petru i jego kochanica dokonują przemytu osób, które są znane z awantur i wzniecania niepokojów na ulicach Warszawy, w bagażniku przemycają na teren Sejmu, to jest przestępstwo. To trzeba odebrać immunitet i pod sąd, do więzienia. Petru do kryminału, tego kochanica też, osobno oczywiście. Schering-Wielgus też do kryminału posadzić. Co ona robi konstruktywnego? Tylko robi awantury. To jest niebezpieczna osoba, albo do psychiatryka. Bo Schering-Wielgus do psychiatryka, bo ona zdradza takie akurat zachowania, które powiedzmy spod odpowiedzialności karnej mogą ją uratować, że jest zapewne jakoś tutaj zaburzona psychicznie, niemerytoryczna. Ja słucham wszystkich jej wypowiedzi w Sejmie, jaki projekt wniosła pod dyskusję, czy na komisję, żadne. Ona tylko robi awantury, jest to osoba zaburzona psychicznie na pewno. Reszta towarzystwa, która grono kilku osób codziennie jest pod Sejmem, obrażali policjantów. Taka ruda, to torpeda gruba tam się awanturuje. Szpaler policjantów szedł, on im pokazuje faki i ubliża policjantom. Bez żadnych konsekwencji. Jakieś chłystki takie wychudzone, szczawiki. Szarpią się z policjantami. Jeden policjant miał zakrwawioną twarz, drugi kontuzjowany. Szczerba, kolejny poseł, ujawnia adres i nazwisko policjanta na służbie. Złamanie ustawy o tajemnicy danych osobowych. Cofnąć immunitet do prokuratury Szczerbę. Kolejny wariat do kryminału. Polscy policjanci są bici pod Sejmem przez garstkę awanturników i nie spotykają tych ludzi żadne konsekwencje. Są legitymowani. Ale ja mówię jasno, polski policjant w mundurze na służbie, strzegący parlamentu, strzegący budynków rządowych, jeżeli jest atakowany przez tych lewackich awanturników, to jest zamach na Rzeczpospolitą. Jeżeli komuś przyjdzie do głowy podnieść rękę na policjanta na służbie, pilnującego Sejmu, ma gorzko tego pożałować. Dlatego Brudziński powinien być zdymisjonowany. To jest człowiek, który zabrania polskim policjantom bronić powagi polskiego parlamentu. Jakimś starym ubeckim zdzirom i szczeniakom z pofarbowanymi łbami na różowo atakować polskich policjantów. Do tego Brudziński do dymisji, a polski policjant ma mieć status policjanta amerykańskiego albo izraelskiego. A wiecie, na czym to polega? Jak ktoś podniesie rękę na tego policjanta, to nie żyje natychmiast. Nie żyje natychmiast. I oświadczam, że jak ruch 11 listopada będzie miał wpływ na rządy w Polsce, to komu przyjdzie do głowy podnieść rękę na człowieka w mundurze polskim, wykonującego swoje obowiązki, nie przeżyje tego eksperymentu. Paweł, jakie konsekwencje według ciebie powinni ponieść tacy ludzie? Tyle w temacie, co ja mogę dodać. Tak pięknie Marian to ujął. Pozdrawiamy polskich policjantów, którzy chcą bronić jeszcze Polski, bo naprawdę to się staje coraz większym kabaretem, to co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości z Polski. Do tej pory policjanci byli używani przez Platformę Obywatelską do ataków na patriotyczne manifestacje. To hańba. I politycy, którzy zmuszali ich do tego, pójdą siedzieć, to mówię jasno. A po drugie, bierność polskich policjantów na rozkaz jest taką samą zbrodnią.